Witajcie, u nas już jest po pierwszym przymrozku. Wiele roślin ścięło, natomiast są takie, które sobie radzą nadal bardzo dobrze i jeszcze długo będą radziły. Popatrzcie, mróz nie był duży. Tu jest na przykład aksamitka, widać górę całą ścięło. Ja już sobie nasiona wcześniej pozbierałam. Natomiast popatrzcie, tutaj na dole widać jeszcze zielonych liści troszeczkę. Ten przymrozek na pewno nie był wielki. No ale liście wszelkich dyniowatych, prawda, pomidorów, jakieś bazylie, zioła, wszystko pościnało. O, tu widać nasionka w środku. Jakbyście sobie chcieli pozbierać, to albo sobie zebrać te nasionka i wysuszyć. Nawet można całe kwiatostany potem rozkruszyć tylko na grządce, albo od razu rozsypać. One sobie też wschodzą później wiosną. Ale jak chcecie mieć kontrolę, to warto sobie troszeczkę zebrać tych nasion i mieć swoje. Poza tym jeszcze można w tej chwili zbierać nasiona kopru i wielu innych. Ja je rozrzucam od razu po grządkach. Lubię, jak mi wszędzie wschodzą na wiosnę. Ale można oczywiście zebrać sobie taki zapas dla siebie czy dla przyjaciół, żeby mieć nadwyżki. I pokażę Wam dzisiaj, co się świetnie przechowało jeszcze. Na pewno rośliny okopowe. Wszelkie buraki, marchew, pietruszka, pasternak. To wszystko sobie świetnie teraz jeszcze radzi i będzie długo radzić, nawet przy tych mniejszych mrozach. I zaraz Wam pokażę, jak mi urosły te warzywa okopowe. Tutaj miałam w tym roku taką pracę od zera na tym polu, bo nawieźliśmy, żeby podnieść teren nowej ziemi z innej części działki. Także to była ziemia taka z chwastami, bez nawozu, bez obornika, bez żadnego kompostu, bo nie miałam na taki duży teren kompostu. Także po prostu na takiej jałowej ziemi przywiezionej z innej części ogrodu wszystko sadziłam i siałam. Jedynie co, to po prostu ściółkowałam. Cały czas dokładałam ściółki. Tutaj przez to, że była taka ziemia właśnie z rozdrobnionymi kawałeczkami perzu, jakichś innych chwastów, to się mocno rozeszło, dużo było nasion też chwastów i to bardzo mocno wschodziło. Ja ściółkowałam i musiałam to wszystko za jakiś czas, prawda, zdrapywać, ściągać razem z tymi chwastami i plewić. Tą zdjętą warstwę wrzucałam na kompost i znowu ściółkowałam nowym materiałem. Albo po prostu wyrywałam chwasty i układałam przy tych roślinach. To oczywiście się przerabia, rośliny sobie pobierają, wiadomo, ale takich zabiegów było 2-3 i przestały te chwasty rosnąć. Tak niestety trzeba zrobić, jak jest na samym początku taka świeża ziemia z chwastami, a w kolejnym roku już tego plewienia tyle nie będzie. Będą wschodziły pojedyncze chwasty, ja to wyściółkuję i tej pracy będzie dużo, dużo mniej. Teraz Wam pokażę, jak urosły u mnie okopowe. Wielu z nich w ogóle nie przerywałam albo przerwałam bardzo mało, bo była u nas susza wtedy, kiedy warto było to zrobić i nie miałam ich jak po prostu wykopać. A ja tu nie podlewam, więc jak było sucho, to roślin okopowych nie dało się przerywać po prostu. Przerywałam sporo buraków, to akurat się udało, bo je się łatwo wyciąga i te przerwane buraczki rozsadzałam, pikowałam. Nagrywałam taki filmik nawet, żeby Wam pokazać, jak się pikuje fajnie takie buraczki. I jak marchewki nie warto pikować, czy pietruszki, to na pewno warto przepikować sobie buraki, bo one potem bardzo ładnie rosną. Pokażę Wam, jakie są efekty, jakie urosły w innych miejscach. Całkiem fajny, udany eksperyment. Pietruszkę możemy pikować na pewno naciową, bo korzeniową, no to potem ona się taka zrobi, porozchodzi na boki. I marchewka to samo, będą dziwaczne kształty i lepiej po prostu ją posiać i gęściej przepikować sobie i wtedy mamy pewność, że będzie duży, fajny plon. Ja za chwilę zabieram się do pracy. Pokażę Wam buraki. Tutaj miałam je zaatakowane taką chorobą buraków. Teraz zapomniałam, jak się nazywa, to Wam napiszę. Ktoś mi zwrócił uwagę, żeby to wszystko pryskać i tak dalej. Nic nie robiłam, absolutnie. Buraki urosły całkiem ładne. Ja to co roku tutaj mam i nie zamierzam pryskać, skoro rosną. Całkiem nie głupie, wydaje mi się. Zobaczcie, jeden przy drugim. Takie buraczki. W ogóle nie rozumiem, po co miałabym coś z tym robić, skoro urosły i tak ładne. O. I tu mam taki dość spory rządek tych buraków.
Popatrzcie, jak dłoń wygląda przy tym. Całkiem fajne. Miewałam większe, ale buraki lubią obornik. Wtedy rosną dużo większe, na pewno dużo ładniejsze. Natomiast i bez tego się obyło. Ja je troszeczkę obkopywałam do góry. Tak samo zrobiłam z pietruszką, marchewką. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale super warzywa mi urosły. Więc tak robiłam, bo było mi łatwiej w ten sposób odchwaszczać tutaj w tym roku, na tym nowym polu. I po prostu tak je troszkę okopywałam, żeby chwastów się pozbyć. Środkiem sypałam ściółki. No i tak robiłam ze 3 razy. Także zaraz zobaczycie resztę, jak urosła. Nawet pietruszki są nie najgorsze, co u mnie jest naprawdę zaskakujące. Tutaj mam taki spory rządek selerów. To Wam pokażę, też fajnie urosły. Ja zawsze im obrywam te listki tutaj dookoła, żeby one sobie fajniej bulwę tworzyły. Selerów staram się nie okopywać wyżej. One raczej tworzą fajniejsze bulwy, jak są posadzone płytko, równiutko, prawda, z korzonkami, liście nad powierzchnią ziemi i wtedy się tworzą fajne bulwy. Tu Wam pokażę jednego. Jeden z większych, ale generalnie wszystkie mam bardzo ładne w tym roku. Ja nawet wolę takie mniejsze selery, jak rosną, bo potem jest je łatwiej jakoś tam przerobić, przechować. Dzisiaj będę robić sałatkę jarzynową, to mi się taki większy przyda. No ale popatrzcie, taka bulwa. Całkiem chyba ładny. Wiadomo, że jak się go umyje i tak dalej, to będzie widać. Nie wiem, czy widać, jaki jest duży. Ale duży. Ma jeszcze trochę liści. Te zmarznięte wyrzucę, a resztę sobie mogę wysuszyć, wrzucić do kiszenia z buraczkami albo same. Bardzo fajne są te liście jeszcze do wykorzystania. Można też zamrozić, dokładać sobie w zimie do rosołu. Także selera już mam do mojej sałatki, może jeszcze drugiego dorzucę. I idę szukać dalej pietruszki i pasternaku. Zaraz trochę wykopię jeszcze marchewki. Dzisiaj jest fajnie mokro, to super się wykopuje te warzywa. No, marchewki mam w różnych rozmiarach, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie im poszło w tym roku. Zobaczcie. Tu jest taka, jak na moje warunki, bardzo ładna. Żadnego nawozu dodatkowego. Nawet mówię, obornika nie dawałam, nic. Bardzo piękne te marchwie urosły. No niektóre są drobniejsze, mniejsze. Ale chyba super. Odłożę tam. Słuchajcie, jeszcze nać z marchewki. Ona jest też jadalna, pamiętajcie. Można ją sobie wysuszyć, robić herbatki. Można sobie wysuszyć, domielić do takiej wegety domowej, przyprawy naszej. Ja tą wegetę robię co roku, suszę różne właśnie takie warzywa, które dajemy do rosołu. Mielę drobno, dodaję trochę kurkumy, soli i mam świetną swoją przyprawę. Lubczyku dużo tam warto dać. No i właśnie, nać z marchwi. Tu mi się kończy marchew i zaczyna pasternak. Zobaczcie, jakie on ma fajne listki. Wykopię kilka sztuk. Nie urósł jakiś gigantyczny, ale ja go bardzo lubię do zupy. Można go zapiekać, robić zupy, krem. Bardzo zdrowe, fajne warzywo. Opa, wykopię czy nie wykopię? O, zobaczcie. Jak pietruszka. Często na straganach, jak się kupuje pietruszkę, to można na niego trafić pod nazwą pietruszka. Rośnie większy. Chyba łatwiej jest wyprodukować większą masę tutaj tego pasternaku i nieraz sprzedawcy po prostu oszukują. Aczkolwiek no, ja bym się nie martwiła. To jest bardzo zdrowe, smaczne warzywo. I jednak jest słodkie, podobnie jak marchewka. No i jak damy za dużo pasternaku i marchewki do rosołu, no to po prostu będzie słodki dość mocno. Ale
Uwielbiam go, on super pachnie, jest bardzo smaczny, taki delikatniejszy od pietruszki. Pietruszka jest taka troszeczkę, wiadomo, taka łykowata w środku, a tu nie, tutaj jest jak masełko. Pasternak ma takie listki, zaraz Wam pokażę w porównaniu do pietruszki, jak on wygląda. Potrzebuję trochę pietruszki. Naciowej też trochę mam, pokażę Wam jak widać, jakie są różnice, jak rośnie z wierzchu, prawda, ta naciowa pietruszka, a jak zwykła, to też widać po listkach troszeczkę. I zaraz wykopię jeszcze pietruchę i mogę iść robić sałatkę. A tutaj już. Ale jest dzisiaj mokro. No, ale z pietruszką to chyba będę miała więcej obierania niż jedzenia. Takie dziady jeszcze oblepione całe w błocie. Ale coś tam będzie na zapach i smak. Takie niewielkie, popatrzcie. Ale są. O. Mam swoje, wiem, że nie nawożone, bez jakiejś chemii. Super. Dobra, to jeszcze co? Jeszcze buraki. Muszę dokopać i Wam pokażę potem, jak to tutaj rośnie. Zobaczcie, wykopałam trochę marchwi, ale ktoś był szybszy ode mnie. Wszystko powyjadane. Myślę, że karczownik, bo u mnie tutaj dużo karczowników siedzi. Popatrzcie, ile wyjedzone. I on sobie teraz będzie szedł tak. O, taka piękna marchew. Będzie sobie szedł tak do przodu i cały rządek obiadał niestety. Także muszę się pośpieszyć z tymi wykopkami, bo na pewno na zimę nie mogę zostawić. A nieraz zostawiałam i potem wykopywałam sobie w zimie te rośliny okopowe. Niestety tu jest za dużo karczowników i po prostu mi wszystko zjedzą. Także idzie na ściółkę. Taka obgryziona. No trudno, takie straty też są, dlatego ja wysiewam zawsze dużo więcej wszystkiego. Za dużo, tak żeby było dla mnie i żeby mi nie było przykro, jak są straty. Zobaczcie, jak to u mnie teraz wygląda. No tu jest niestety trochę chwastowisko, ale już w tej chwili nie mam potrzeby plewić. Jak będę miała chwilkę, to sobie ten pesz wyciągnę. Bardzo łatwo wychodzi z takiej ziemi. Tutaj mam buraki, które Wam wcześniej pokazywałam, jak wyrywałam. Całkiem fajny plon. Ładne listki, które można sobie jeszcze zakisić. Obok mamy pietruszkę korzeniową. Ona ma takie drobne listki. Zobaczcie. Wszystko było wyściółkowane kilka razy. Różną materią, bo tutaj i chwasty, i trawa szła, i słoma, i nawet zrębka. No i popatrzcie. Korzeniowa pietruszka ma niewiele tych, prawda? O, patrzcie, tej naci. Tu jest dosłownie kilka takich łodyżek. A obok mamy pietruszkę naciową. I tutaj jedna sztuka ma całe mnóstwo, prawda, gałązek i można sobie cały czas obrywać. I te gałązki są takie grube, fajne. Jak ktoś potrzebuje dużo naci, to na pewno to jest lepszy pomysł niż obrywanie korzeniowej, którą niepotrzebnie osłabiamy. Także to polecam. Ja lubię taką odmianę Gigante d'Italia. Bardzo fajnie rośnie, plonuje. Sama sobie zbieram już z niej później nasionka. Fajna odmiana. No i tutaj mamy tak. Liście pietruszki i liście pasternaku. Patrzcie, jaka jest różnica ogromna. To jest kompletnie inna roślina. No i tak sobie tu rosną. Tu mam marchewki i wszystko tak obkopałam troszeczkę do góry. Przy tym plewieniu i ściółkowaniu. No i widać, że fajnie im poszło. Dobrze sobie radziły. No i zobaczcie, jak ja tutaj wszystkie rośliny, które w tej chwili po sezonie likwidowałam, pomidory i tak dalej, no to wygląda w tej chwili koszmarnie, jak wysypisko śmieci. Ale to tylko chwilowo. Tu będę jeszcze później likwidować niektóre rośliny, coś tam zostanie na zimę. Natomiast większość zlikwiduję i też tak tutaj poukładam.
i będę tworzyć tutaj coś w rodzaju tych pryzm kompostowych. To wszystko się przekompostuje. Ja tutaj tylko będę z wierzchu ściółkować, żeby to tak nie wyglądało. Przyłożę to albo słomą, albo skoszoną trawą. Zobaczymy, co będę miała, czy będę dysponowała, żeby to po prostu nie wyglądało brzydko. I to wszystko. A to się będzie przerabiać później na fajny kompost, blokować rozwój chwastów. Wydaje mi się, że fajny pomysł, żeby się nie napracować z bieganiem do kompostownika. Tu mi jeszcze jakaś rzodkiewka urosła. Wielka. I idziemy do tych buraczków, które pikowałam. Tu sobie przepikowałam buraki, tu gdzie miałam miejsce między kukurydzami, jak coś nie wzeszło i tak dalej. Więc warunki też miały ciężkie. No ale popatrzcie, coś urosło. O. Całkiem fajne buraczki. Niektórzy mi mówili, że po tym pikowaniu nawet mieli ładniejsze plony niż tych normalnych buraków. Ja ich nawet nie podlałam, była susza, więc tak cud, że sobie poradziły wszystkie. Ani jeden mi nie wyleciał z tych po pikowaniu. No i coś jest. Jakiś plon. Bardzo ładne. Piękna botwinka jeszcze. Popatrzcie, jakie fajne liście można wykorzystać sobie. Ukisić, czy do zupy ugotować. No i sam. A tu są te moje warzywa, które sobie wykopałam na sałatkę jarzynową. Zaraz je troszeczkę opłukam. Zobaczcie, jakie są ładne. I zapraszam do mojej myjni okopowej. Wiadereczko z wodą. I jedziemy. Zaczniemy od pana buraka. Takie coś. Pamiętajcie, nawet bez obornika. To raz. Drugi seler. A to feller. Westchnął seler. Są tak ubłocone, że chyba nawet mycie wiele nie pomoże w tej wodzie brudnej. I taki selerek. Pamiętajcie, jak potrzebujecie sobie zrobić tą wegetę domową, taką przyprawę na zimę, to wszystko jak obcinacie, prawda, do sałatki czy do czegoś, nie wyrzucajcie. Po prostu sobie to wysuszcie i zmielcie z innymi warzywami. Nie warto tego wyrzucać. Macie świeże, ekologiczne swoje warzywa, te korzenie są wartościowe, a po zmieleniu będą super do przyprawy. Tak samo wszystkie te obierki później, ja tak samo to suszę i sobie mielę do przyprawy, do takiej mojej wegety. To też suszę. Nacie, wszystko. Potem mamy pasternak. No z pasternaku chyba liści się nie je. Ja nie słyszałam o tym. O. Ale patrzcie, jaki fajny. On nie jest jakiś duży. Pasternak potrafi rosnąć ogromny i taki. No ale urósł. Całkiem fajny. Potem mamy pietruszki. Pokażę Wam porównanie. Pasternak i pietruszka różnią się też kolorem tego korzenia. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale pasternak jest, nawet jak się go obiera, on jest taki leciutko żółtawy w środku, a pietruszka jest biała, śnieżno-biała. No i tyle. Tu jeszcze czasami można poznać, bo troszeczkę inaczej są też tu wcięte te rośliny od wewnątrz. Pasternak ma takie większe zagłębienie. A tak poza tym, no to po smaku. Tu mamy jeszcze marchewki. Jedna, popatrzcie, jaka się wysiała. Taka pastewna. To nie jest pietruszka. Teraz Wam pokażę, jakie ma liście. Widać, że nać marchewkowa. Ale nie będę tego brała do sałatki, bo to takie łykowate trochę. I marchew. Wybieram oczywiście największe sztuki. A jak? Żeby się pochwalić. Każdy się lubi pochwalić. No i popatrzcie. I mam takie warzywka. Chyba całkiem nie głupie, prawda? I swoje, ekologiczne. Także polecam swoje uprawy. To na pewno daje dużo satysfakcji. Wiemy, że nie mamy tam chemii i tak dalej, że nie pryskaliśmy. Mamy swoje.
No i jaka to jest radość, prawda? Jak zbierzemy swój plon, swoje warzywa. Super, takie świeże, pyszne. Ja idę gotować. Skleroza nie boli, ale trzeba się nachodzić. Zapomniałam o ziemniakach. Ja lubię sałatkę jarzynową jednak z ziemniakami. Można się kłócić. Każdy ma swój przepis. Ale pokażę Wam przy okazji, jak u mnie rosły sarpomira. To są takie pozostawione, prawda, bulwy. Same sobie tutaj wyszły. Ja ich w ogóle nie sadziłam na wiosnę. Zobaczymy, czy ich nic nie zjadło. A nie, są. No i popatrzcie, jak one rosną. Takie ziemniaczki. Czasami takie pozostawione bulwy mam z parchem, ale widzę, że o dziwo nie ma. Bardzo ładne ziemniaki. Niektóre są takie różowiutkie, śliczne. O, tego zostawię, bo jest trochę zielony. To jego ponoć nawet nie będą za bardzo tutaj gryzonie jadły w zimie. A pokażę Wam takie 4 ładniejsze. Teraz pierwsze, lepsze, wykopane. Taka wielkość ziemniaka. No, także 4 takie ziemniaki jest i do sałatki, i do obiadu. Wiele nie ma pracy, prawda, przy wykopywaniu. Ja ich po prostu nie wykopywałam. One sobie tutaj zostały. Jakieś pojedyncze bulwy wzeszły na wiosnę. Nie mam gdzie przechowywać, więc w tym roku chyba też tak zrobię. Na lenia. Zostaną sobie i tyle. Jeżeli macie taką zimniejszą strefę w Polsce klimatyczną, ja mieszkam w Małopolsce, u nas takich bardzo dużych mrozów nie ma, ale na Mazowszu wiem, że potrafią niżej spadać temperatury, więc wtedy warto sobie ziemniaki jednak przechować, myślę, w domu, gdzieś w jakiejś piwnicy, w chłodnym miejscu. Te sarpomira się super przechowują. U mnie nawet w garażu normalnie sobie czekały do wiosny i super się je przechowuje. Także mam jeszcze ziemniaki. Ten zostaje. O, coś tu jeszcze nie. To jest ziemia. A reszta niech zostanie na potem. Te schowamy, takie odrobiny. Oj! I popatrzcie, jak te ziemniaki długo naprawdę są zielone, ładne. Co prawda u nas był mróz, ale gdyby nie to jeszcze była fajna zieleń na liściach. O! I jeszcze Wam coś pokażę. Bo widzę, że spadły. To są owoce ziemniaka. Wyglądają jak małe, zielone pomidorki. Mają też taką szypułkę jak pomidor. No fajnie, że je znalazłam. Sarpomira wydaje nasiona, bo wiele ziemniaków jest selekcjonowanych na to, żeby jednak tych nasion i owoców nie miały i ciężko z nich zbierać nasiona, a z tych możemy. Możemy sobie zebrać nasionka, posiać. W pierwszym roku jest niewielki plon, a w kolejnym normalnie z sadzeniaków można sobie sadzić. Ja już się bawiłam w takie wysiewanie. Super zabawa. Traktujemy jak pomidory praktycznie przy sianiu, także zabieram, będę miała swoje nasionka. Ciekawe, czy jeszcze są. O, jeszcze jest jeden. Widzę owoc. No super. Ale mam radochę. Jeszcze 4. Patrzcie. Takie 4 kuleczki. Jak pomidorki, bo to wszystko jedna rodzina, psiankowate. Wszystko podobnie się zachowuje. I w środku jest pełno nasionek. Ja Wam pokażę, bo jeden był tu taki zgnieciony. Nie wiem, czy widać, ale w środku są takie drobne nasionka. Tak jak w pomidorze. W ogóle to wygląda jak pomidor w środku, ten owoc. I super schodzą. Ja się bawiłam w to ekstra. A jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, dlaczego warto sobie posiać takie ziemniaczki. Wiadomo, że to jest zabawa, ale jeżeli mieszkamy w takim regionie, gdzie zarazy ziemniaczanej ogólnie nie ma, ludzie nie uprawiają ziemniaków i tak dalej, a chcielibyście mieć zdrowe ziemniaczki, to w nasionach nie będzie zarazy ziemniaczanej. Natomiast w takich bulwach, jak ktoś nam da, jakichś innych odmian, prawda? Bo sarpo to raczej nie choruje na zarazę, albo przynajmniej jest na nią odporny, po prostu nic mu się nie dzieje, dalej sobie fajnie rośnie. Natomiast inne, gdybyście chcieli mieć zdrowe, to na nasionach zaraza się nie przeniesie. I możecie sobie wyhodować zdrowe ziemniaki i mieć takie sadzeniaki bez zarazy ziemniaczanej. Ta choroba się właśnie przechowuje na żywych
na żywych tkankach, czyli jak mamy żywą roślinę pomidora, czy właśnie te bulwy ziemniaka. I potem sadzimy takie bulwy z zarazą ziemniaczaną i już mamy chorobę gotową. A tutaj przy siewie z nasion tego nie ma. To raz. Dwa. Gdybyśmy chcieli zdobyć jakąś super odmianę ziemniaka i jest problem z przesyłką, tak? No bo sadzeniaki, przesłanie sadzeniaków, no to jest waga, to jest duży gabaryt i tak dalej. A nasionka to jest żaden problem. To jest leciutkie, można włożyć do koperty, wysłać i na terenie Unii Europejskiej na legalu sobie przewieźć, tak? Malutkim kosztem, tylko w kopercie. Wysyła nam ktoś i mamy. Także to jest super sprawa. Takie, patrzcie, owocki fajne. Z szypułkami. Małe, mini pomidorki. Ale jeść nie polecam.